Witajcie. Cześć, dziś nagrywamy film. Tak jest. Dzisiaj bohaterem wzmacniacz Myriad model MI120, zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny audiofilskiej firmy, ubogi w funkcje. Mamy na panelu przednim tylko włącznik, pokrętło głośności centralnie umieszczone, takie dość fikuśne, z diodą sygnalizacyjną, wyjście słuchawkowe i selektor wejść nam zbudowany, zrealizowany na przekaźnikach. W środeczku zaraz sobie zobaczymy, jak zbudowany środek. Płyta aluminiowa jako panel robi, to jest około 8 mm, szczotkowane aluminium. Sprawia takie wrażenie dość przyzwoite. Wzmacniacz trafił na przegląd. Trapi go zanikanie jednego z kanału, więc już możemy wiedzieć co nieco, że to prawdopodobnie gdzieś jakiś element stykowy w torze sygnałowym. Zapewne jest to przekaźnik do wyczyszczenia. Ja się będę skłaniał ku opcji, żeby wymienić. Z tym czyszczeniem różnie bywa. Kilka złotych za przekaźnik, niewielka kwota, spokój będzie, więc wymienimy. Sprawdzimy stan kondensatorów, wyczyścimy potencjometr głośności, żeby już było pewne. Tutaj jeszcze jedna rzecz jest, nie świeci nam dioda sygnalizacyjna, powinna świecić na zielono, jest to dioda dwukolorowa. Przy stand-by świeci czerwoną barwą, po włączeniu powinna świecić zielono, tak jak gałka wzmocnienia. Zróbmy sobie jeszcze serię pomiarów. Sygnały na oscyloskopie równe. Niewielka odchyłka, ale to jest niewielka odchyłeczka. Można uznać, że potencjometr głośności wzmacnia kanały równo. Lekko kanał prawy jakby troszeczkę mocniej. Zobaczymy, czy uda się to skalibrować. A teraz zobaczmy sobie na pomiary. I jak widać, kanał lewy ma 0,2 przy mocy około tam 8 W w RMS-ie. Kanał prawy ma 1/10, czyli znaczny wzrost w kanale lewym zniekształceń, co właśnie byłoby zbieżne z tym, co mówi właściciel, że lewy kanał potrafi zanikać, przerywać i różne historie się z nim dziać. Im więcej mocy, tym chyba będzie gorzej. Zobaczmy sobie. No tak, im więcej mocy, tym gorzej. Czyli mamy serię pomiarów. Wzmacniacz tak naprawdę niby sprawny, ale nie do końca. Właściciel chce, żeby przywrócić go do stanu, jak wyszedł z fabryki, czyli czyszczenie, kontrola elementów. Sprawdzimy sobie kondensatory główne filtrujące, jak i resztę kondensatorów. Ja wyłączę, żeby nie narobić bałaganu. Na uwagę zasługuje duży transformator zasilający, toroidalny, dużych rozmiarów. Mocowo chyba ten wzmacniacz nie jest jakimś mocarzem, bo te radiatory nie są wielkiej, nie są jakieś wielkie. Myślę, że około 60 W mocy będzie miał, ale to sobie zmierzymy. Potencjometr głośności napędzany silnikiem. Wymontujemy sobie go, wyczyścimy. Kondensatory marki Rubicon, te niebieskie, Nishikony główne. Przekaźnik na wyjściu. Końcówki mocy nie wiem na jakich tranzystorach jeszcze zrealizowane. Zajrzę sobie w serwisówkę i zobaczę. Drivery. Tranzystor prawdopodobnie od prądu spoczynkowego umieszczony na radiatorze. Po jednym na sztukę, więc to raczej będą tranzystory od prądów spoczynkowych. Stabilizatory napięć zasilających. Zobaczymy sobie jeszcze płyteczkę od spodu, jak jest, w jakim stanie luty. Najdziwniejsze jest to, że aby wyjąć właśnie tą całą płytę, będziemy musieli niestety ją jakoś wykręcić, ponieważ podłoga, jak widzicie, to jest podłoga, jak i cała rama nośna to jest jeden kawałek blachy wygięty, zarówno tył, jak i boki. Więc żeby wyjąć płytę, musimy ją całą wykręcić i wyjąć do góry. Także więcej roboty przez to mamy. Nie ma żadnej blaszki rewizyjnej od spodu, co by ułatwiło nam przegląd. Tu widzę jeszcze czujnik temperatury, jakiś termistor wyłączający nam zabezpieczenie, włączający nam zabezpieczenie. To tyle z ciekawostek. Tu niewielka korozja, czyli coś tutaj pociekło po wzmacniaczu. Na ten moment to tyle. Rozkręcamy, zobaczymy, czy uda się naprawić diodę sygnalizacyjną i w jakim stanie są komponenty.
Potencjometr głośności rozebrany, aby go rozłożyć. Oprócz usunięcia zawleczki należy również rozwiercić nity, które idą przez całą długość. Troszeczkę problematyczny jest w rozkładaniu, no ale zajrzeć do środka trzeba, nasmarować, wyczyścić tarczę i złożyć na nowo. Główne kondensatory zasilacza. Utrata pojemności nieznaczna, poniżej 10%. Nie ma potrzeby ich wymiany, zostają. Z racji, że chciałem na prośbę właściciela spróbować naprawić zielone podświetlenie włącznika głównego. Na schemacie widzimy, że jest to dioda podwójna, zielono-czerwona i powinno ono właśnie tak działać. I zacząłem szukać tych elementów na płytce z włącznikiem i nie znalazłem niestety diody dwukolorowej, tylko jednokolorową. Myślałem, że ktoś tu już wymieniał, ale nie widziałem jakichś większych śladów ingerencji. No i przyjrzałem się jeszcze i na płytce, którą mamy, nie możemy znaleźć diody impulsowej D601-1N4148 oraz rezystora R320. Nie jest on obecny tutaj na płytce. Teraz rzucimy sobie okiem na płytkę. I rzut oka na płytę. Jak widać, przy włączniku jest rezystor R603. Nie ma rezystora 620, nie ma nawet dla niego miejsca nigdzie. Ponadto nie mogę znaleźć również diody impulsowej D601. Takowa tutaj się nie znajduje na płytce. Poszukałem troszeczkę w sieci, w internecie i znalazłem, że dwie wersje występowały tego podświetlenia. W panelu srebrnym, czyli w wersji srebrnej wzmacniacza, znalazłem filmy, gdzie właściciele prezentują swoje wzmacniacze i tam w tych wersjach srebrnych włącznik sieciowy po włączeniu gaśnie z barwy czerwonej i zostaje niepodświetlony. Z racji, że w dwóch innych filmach, w dwóch innych egzemplarzach taka sytuacja miała miejsce, ten jest trzeci. Rozumiem, że to jest jakaś prawidłowość producenta. Nie będziemy tutaj tego modyfikować, nie będziemy tego zmieniać. Nie ma nawet na to miejsca, troszeczkę byłaby to rzeźba, więc zostawiamy tak jak jest. Potencjometr już złożony, wykalibrowany, zobaczymy, czy będzie poprawa. Fajny patent z zamknięciem wszelkich otworów taką opaską, przez co jest on w miarę szczelny, nie kurzy się do niego. Mam nadzieję, że pozostanie dłużej sprawny. I nasz Myriad już po przeglądzie. Pracy tak naprawdę nie było wiele. Troszeczkę się pomęczyłem z potencjometrem głośności, bo te potencjometry są nitowane. Potem, żeby go złożyć, troszeczkę trzeba się namęczyć. Pomimo mojej walki, nie udało się idealnie go zestroić, jeśli chodzi o wykasowanie różnic międzykanałowej. No niestety te potencjometry Alpsa to już nie jest to, co kiedyś. Mają pewną tolerancję i tego nie przeskoczymy. Drugą taką ciekawostką jest, że potencjometr tutaj użyty jest o rezystancji 10 kΩ, więc dość szybko, że tak powiem, zamykamy zegar, bo ja już widzę na oscyloskopie, tutaj mamy moc maksymalną. Przy sygnale, standardowym sygnale około tam chyba 1,4 V RMS, który daje nam karta dźwiękowa z komputera. Sygnał dźwiękowy 1 kHz i ja w tym momencie tutaj mam już zamknięty zegar, pełna moc wzmacniacza 65 W na 8 ohmów obciążenia. Więc widzicie, ten ruch gałki jest, no nie, naprawdę to jest około 1 cm i jest wszystko. No tak to wymyślił producent, więc tak zostaje. Te potencjometry tutaj użyte są to model RK 18112. Ciężko dostępne, jeśli chodzi o kupno nowego.
więc ewentualnie trzeba by kiedyś tam, czy w innych sprzętach ktoś jakby miał taki problem, trzeba by coś kombinować i komponować jakiś Alpsa, podejrzewam, że RK16. No troszeczkę gimnastyki trzeba by tam wykonać. Na ten moment to zostaje, tak jest. I zobaczmy, jak działa potencjometr głośności. Lecimy sobie od zera w górę. Jak widać, kanały równo idą. Dopiero tutaj już, widzicie, przy większej mocy, blisko mocy maksymalnej, delikatnie prawy kanał jest większy, nie jest to jakaś wielka różnica. Więc na ten moment tak to zostaje, tak to zostawiam. Jest ok. Kanały w miarę równo w tym zakresie najbardziej użytkowym dla użytkownika, czyli te najniższe głośności. Jak widzicie, 2 V kanał lewy, 2 V kanał prawy. Jest równo i tak to zostaje. Nic więcej tutaj nie wymyślimy. Jest fajnie. I rzut oka do wzmacniacza. Wnętrze odkurzone, prądy spoczynkowe ustawione, kanał lewy, kanał prawy były. W lewym nie było praktycznie prądu spoczynkowego, dlatego te zniekształcenia również były większe. W prawym kanale był on ponad 2 razy większy. Wymienione rzeczy to kondensatory Nishikona sztuk 4, 100 mikrofaradów, 63 V i kilkadziesiąt mikrofaradów i 2,47 mikrofaradów. Marka ich to Nover. Gdzie one zostały głównie wymienione? No, przy stabilizatorach, gdzie się nagrzewały, więc i w zasilaczu nie mają wpływu na tor audio. W torze audio zostały Novery. Zmierzyłem je, są poprawne. Nie grzebiemy, nie szukamy. Zostają. Główne trzymają pojemność, parametry się mieszczą w normie, więc nie będziemy tutaj nic grzebać więcej. Ważna rzecz. Schneider, przekaźnik. Wymieniłem go. Ostatnio dochodzę do wniosku, że wolę wymienić przekaźnik na nowy. Jest to część zamienna, nie czyszczę. No chyba, że jest to przekaźnik, który ma dziwne wyprowadzenia, dziwny raster, bo takie się zdarzają. To wtedy trzeba dobudowywać taką przejściówkę poza kadrem już dobudowałem do Sansui AUD7. Na testach wyszło, że przekaźnik załączał się z opóźnieniem lekkim. Pomimo, że był wyczyszczony, gdzieś blokował się mechanizm zapadki, więc musiałem niestety dorobić taką przejścióweczkę na szybko, żeby podpasować coś jak nasze współczesne RM84. Tam było dziwny raster wyprowadzeń. No taką przejścióweczkę musiałem tam zbudować. Konieczność taka była, więc tak to musiałem zrobić. Teraz rzut oka na parametry. To co myślę niektórych bardzo ciekawi. Moc maksymalna 65 W. Więc co, zróbmy sobie może pomiar przy. Teraz mamy około. W tym momencie mamy około pomiar przy 2. Oczywiście Teraz mamy pomiar przy 2 W mocy RMS. 6000 kanał lewy, 6000 kanał prawy, SNR w porządku. Jak widać, kanały teraz równo, nie to co wcześniej. Lewy kanał nie domagał. Dobrze, teraz może sobie zróbmy coś tak już bliżej mocy maksymalnej. Ja zobaczę, gdzie mi obcina wierzchołki. Mam obcięcie wierzchołków. W tym momencie jesteśmy blisko mocy maksymalnej. Chwilkę. Dobra, i to jest pomiar przy mocy maksymalnej 65 W. RMS-ie 200 kanał lewy, 200 troszkę z hakiem kanał prawy. W tym momencie zmniejszyłem troszeczkę volume, więc na mocy maksymalnej również trzymają parametry wzmacniacz i końcóweczki mocy. Parametry w normie. Pasmo przenoszenia sobie jeszcze zrobimy. Zobaczymy, jak wychodzi pasmo przenoszenia. Natomiast co do radiatorów, są one naprawdę dość skąpe, więc przy mocniejszym grzaniu myślę, że może ten wzmacniacz się lekko zagotować. Ja go trochę potrzymałem na mocy maksymalnej i już mamy, myślę, z 55 stopni pod 60, bo dłużej jak 3-4 sekundy nie utrzymam.
Dobra, to teraz pasmo przenoszenia i podsumowanie z programu RMMA. Pasmo przenoszenia bardzo przyzwoite. Przy 20 Hz mamy około pół decybela spadku. Dalej do 20 kHz praktycznie płasko. Nierównomierność kanałów wynosi około 3, widzę tutaj 0,3 decybela, czyli bez wpływu na odsłuch. No jest pewna ta nierównomierność, tego nie przeskoczymy. Poziom szumów minus 92 kanał lewy, minus 95 kanał prawy. Zakres dynamiki ważony 91 dB, kanał lewy 93 prawie decybele, kanał prawy. Zniekształcenia 5, no prawie 6000, kanał lewy 5000, kanał prawy, czyli podobnie z programem Spectra. Zniekształcenia intermodulacyjne no dość wysoko w sumie, 0,2. Przesłuch kanałów minus 50 dB, więc uważam, że całkiem przyzwoity wynik, jeśli chodzi o separację z kanałów. Ten układ pomiarowy, który ja posiadam, on ma pewien feller, widzę, że ma pewną ułomność. Trzeba się jakby nad tym pochylić, ale w porównaniu do innych wyników minus 50 dB jest całkiem przyzwoity wynik. Dobra, no to tyle z podsumowania tego wzmacniacza. Może miałem nie mówić, ale przyznam Wam się do pewnej rzeczy. Gdy zajrzałem pierwszy raz do środka do niego, no to troszeczkę, powiem szczerze, powiało tutaj pustką, bo 1/3 zajmuje transformator zasilający, jeden potencjometr, selektor na przekaźnikach, dwa niewielkie w sumie kondensatory na zasilaniu, po jednej parze tranzystorów końcowych, radiatory niewielkie, układ nierozbudowany. No więc po zrobieniu oczywiście zawsze sobie osłuchuję każdy wzmacniacz. No powiem szczerze, że ten maluch mnie pozytywnie zaskoczył, jeśli chodzi o brzmienie. Jak na takiego malucha bardzo przyzwoite. Przyznam się szczerze, że nie wiem dokładnie co to za marka. Gdzieś mi się obiło uszy. Nie śledziłem jakie są koszta zakupu takiego wzmacniacza. Nawet nie wiem z którego roku on pochodzi. Po prostu to co uważam. Uważam, że gra bardzo przyzwoicie. Bardzo przyjemnie jak na takich rozmiarów sprzęt, jak na taką moc. Potrafi zarówno zagrać dół pasma, ładna średnica, wysokie. Wszystko jest co powinno być. Audiofilem nie jestem. Tyle co mogę powiedzieć. Na pewno bardzo przyjemne brzmienie. Myślę, że niejednego pozytywnie zaskoczy ten wzmacniacz. Jak na takiej wielkości z reguły, przynajmniej tak przyzwyczajony jestem, że jak jest potwór dobrze zbudowany, to i dobrze gra. Można się widać dziwić. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Nie plasuję go w jakichś miejscach, rankingach, bo z brzmieniem wiemy dobrze wszyscy jak jest. Jednemu pasuje to, drugiego mu tamto. Nie ma jednego uniwersalnego brzmienia, jednego uniwersalnego wzmacniacza. Ten natomiast w jakichś tam ramach, powiedzmy, tego co się już tam człowiek słuchał, jakieś ramy ma, bardzo przyzwoite brzmienie. To tyle na tym krótkim filmie, podsumowanie tego wzmacniacza. To co mówiłem wcześniej, dioda niestety, układ, który tutaj jest, no nijak nie załącza tutaj nam tej diody. Była ona oryginalnie jednokolorowa, nie dwukolorowa, więc szukając jeszcze raz po sieci paru zdjęć, spotykałem się również z takimi objawami, że ta dioda nie działała w innych, więc podejrzewam, że być może jakieś wersje były okrojone. No cóż, trzeba się zadowolić diodą standby tutaj. Na tą diodę niestety nic nie pomogę, drogi właścicielu. Pozdrawiam wszystkich, miłego weekendu, trzymajcie się, cześć.